W dniach tych tygodniach zarazy, a pewnie niestety i miesiącach, kiedy działalność na żywo jest zawieszona, kiedy bieg życia jest spowolniony, a ruch w interesach, jak to się mówi, ustaje, my tu mamy więcej roboty niż kiedykolwiek. Nie wiadomo, w co ręce włożyć. Mieliśmy niedawno, nie na długo przed zarazą, wystawę Stanisława Baja w naszej galerii w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 5A. Ja pana Baja nie znałem wcześniej. Zaprosiła go kuratorka, pani Zuzanna Gańska. Natomiast on mnie znał sprzed 40 lat z naszych wypraw nad Bugiem i podziwiał za skrajne poświęcenie i bezkompromisowość w tamtych czasach, jak się wyraził na otwarciu wystawy. Oglądał nas jako młody chłopak. Przyglądał się też pewnie wnikliwie jako dziwnemu zjawisku natury. Kiedy wędrowaliśmy, ciągnąc wózek Tespisa przez nadburzańskie wsie i osady Niemirów, Granna Bubel, Dołchobrody. W Dołchobrodach właśnie pan Baj się urodził, rósł i z Dołchobrodów poszedł robić dużą karierę artystyczną w świat. Z Dołchobrodów porwałem innego artystę z woli Bożej, Antoniego Marciochę Górzyńskiego. Harmonistę, śpiewaka i bajarza ludowego. Apelowałem wśród swoich kolegów i koleżanek, żeby się za takimi rozglądać po tych zabitych deskami, jak to się na on czas mawiało, wsiach. Ja jak Słowik. Słowika kto może lubić? On nikogo nie tyka, tylko piękny głos. I tak, ja byłby też tym Słowikiem, tylko panie, jakby do szkoły muzycznej poszedł. O, bracie, to nie byłoby instrumentu, żeby ja nie grał. O Antonim Górzyńskim, a Górzyński to jego przybrany pseudonim, zresztą dosyć często w kulturze ludowej niezwykli ludzie, którzy nadają sobie drugie nazwisko, zawsze kojarzą je tak, żeby kojarzyło się z górą, z wysokością, hej, na wysokości, żeby było ponad. Więc tak o nim pisze w bardzo pięknie wydanym folderze pan Stanisław Baj. Pochodzili z tej samej wsi, znali się dobrze. Więc Antoni ciągle się przemieszczał, uczestnicząc w różnych miejscach na zabawach, weselach lub samotnie wędrując, zwykle w poszukiwaniu jakiegoś nawet marnego zajęcia, by zarobić chociaż drobne pieniądze na utrzymanie. U sąsiadów i u nas pojawiał się dosyć często, ale niespodzianie. Właśnie to niespodzianie to jest właściwe dla takiego wajdoloty. Chociaż trudno tu o jednoznaczność. W każdym człowieku, a cóż dopiero w tak wszechstronnym muzyku, istnieje wielka, nierozpoznana przestrzeń tajemnicy osobnego istnienia, indywidualny kosmos przeżyć, myśli i doznań własnego losu. Myślę sobie, cóż to jest, jak ja sam. To smutne dzieło było, bo człowiek tak, sierota, zniszczony, spalony, no i tak, gdzie grał, tam spał. Czasem głodnie, czasem za dużo jedzenia. I wszędzie taki los człowieka, od kolebki do śmierci. I daj Boże zdrowie i mleko krowie, tak panie. Ale nie przejmować się, w ciasnych butach nie chodzić, dobrze się odżywiać i śpiewać. To jest najważniejsze. Gdzie słyszysz śpiew, tam idź. To jest dobre hasło, bo źli ludzie, oni nigdy nie śpiewają. Nawet ziemię zostawił z postanowieniem: gospodaruj teraz sam, Panie Boże, bo Marciocha już nie może. Okazało się po wielu latach, cytuję dalej pana Baja, że ta komitywa z Panem Bogiem przyniosła wymarzone owoce. Pan Bóg wysłuchuje
prośby. Już zupełnie pod koniec życia los się uśmiechnął do Antoniego. Na kilka lat przyjął go do siebie ośrodek praktyk teatralnych Gardzienice, który wędrował w tej okolicy podczas swoich wypraw w teren. Jeździł Antoni z Gardzienicami w różne miejsca po świecie, występował na scenie, śpiewał i grał, wirując ze swoją harmonią. A jednak to, jak mu się splatało jego dziwne, dziwowiskowe, a dziwowisko to staropolskie słowo na oznaczenie zdarzenia teatralnego. Więc jak się Górzyńskiemu układało jego dziwne, dziwowiskowe życie z jego pasją wędrownego śpiewaka i bajarza, to uczyniło legendę. Tak samo jak u Magura, u Hucu w Karpatach na Ukrainie, jak u Heleny z nad jeziora Inari, u Lapończyków Sami, Skolte Sami w Finlandii. O masz, obrabowują. Gdzież to 3 razy, panie, w Romanowie sklep obrabować? Ach, nie masz pojęcia. A co dalej będzie, to Bóg wie. Ja lubię swoją linię prowadzić i już. Nagrywać, śpiewać na chwałę Boga i pożytek dla ludzi. Każdemu człowiekowi to się przydało. Bo dobrze robić trzeba pomyśleć. Ale panie, robić to komuś na nerwach grać, kogoś oszukać, komuś jeszcze tak kpić sobie z bliźniego swego? Nie. Takim fachem daleko nie pójdziesz. Raz uda się źle. Nie później. Przyjdzie czas. Zapokwituje wszystko. Antoni Górzyński był bajarzem, też był gawędziarzem. Na każdą okazję miał jakąś anegdotę, sentencję, przypowieść bądź ripostę, ale o nim też można było opowiadać rozliczne historie. Mnie się upamiętniły 2. Pierwsza to jak go porywaliśmy z jego chatynki. Druga opowieść jest już w samym Sant'Arcangelo, na tym festiwalu. Antoni nagle gdzieś zginął. Pomyślałem, że wybrał wolność, więc ktoś zdyszany przybiegł do naszego hostelu, wołając, żebyśmy szybko biegli na rynek miasta, bo tam Antoni ze swoją harmoszką prowadzi korowody kilkusetosobowe, składające się z włoskich uczestników festiwalu. Bo ty wiesz, tak było jednego razu, że człowiek siedzi przy drodze i dzbanek wody stoi i kawałek chleba. Ale jadą takie hrabiowie, bogate, cóż im brak, tasiego mleka, nie? I przyglądają się, co też ten człowiek siedzi. Dzbanek tam i kawałek chleba. Zaciekawiło ich i ustali. I pytają się: czy pan jest tym zadowolony? Panie, no tak, ja zadowolony jestem, bardzo zadowolony. Dziwują się. No, coś tam mu jeszcze zapłacili, czy coś, tego nie wiem. Zabrali się i pojechali. O, to znaczy tak trzeba robić. Tak trzeba robić. Bądź zadowolony, człowieku, tym, co masz. Bo może jutro i to stracisz, może pożar, może jeszcze coś. Tego nie wiem, znikniesz i ty z powierzchni ziemi. Tak i ta ziemia, z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Żeby tak pamiętał człowiek, to by było dobrze na świecie każdemu. Antoni jeździł z nami do Włoch. Próbowałem go też obsadzić w roli guślarza w Dziadach. Mieliśmy sporo prób w Gardzienicach. Opiekunem Antoniego Górzyńskiego w naszej grupie został Krzysztof Czyżewski. Ich wzajemna relacja to historia na duże, wspaniałe opowiadanie. Zabranie Antoniego do Włoch było nie lada wyczynem. Antoni nie miał dowodu osobistego, pomieszkiwał tu i tam, jak wędrowny wajdielota.
ogniwa kajdan odbiorą i jak relikwie naszej swobody całować się będą z pokorą. Jak relikwie naszej swobody całować się będą z pokorą. Z tej ziemi znikną po wszystkim ludzkości ofiary krwawe, bo zbrodnie spłyną krwawe mi rzeki i rody carów nie sławe. Bo zbrodnie spłyną krwawe mi rzeki i rody carów nie sławe.